Hej, tu Seba, wasz człowiek na piwne czasy. A dzisiaj porozmawiamy o tym, jakie jest najlepsze opakowanie do przechowywania piwa. Butelka, puszka czy PET. Zapraszam na nagranie. Zacznijmy od butelek, czyli klasyczne podejście. Mamy szklaną butelkę, historycznie fajnie to zawsze wygląda. Od bączka 0,33 po butelkę półlitrową. Istotny jest kolor butelki. Dlaczego? Butelki ciemne, brązowe mniej przepuszczają światła słonecznego, co wpływa na naświetlenie piwa oraz na jego utlenienie. Na utlenienie wpływa również temperatura i czas, ale przede wszystkim na naświetlenie. Czym jest naświetlenie? Jest to wada w piwie, która charakteryzuje się aromatem tzw. skunksa, skuna, marihuany. Nawet pewien browar próbował na tym popłynąć, wypłynąć, ale jest to bardzo charakterystyczny aromat. Najłatwiej go sprawdzić, porównując to samo piwo w puszce i w zielonej butelce. Dlaczego w zielonej? Bo zielona butelka przepuszcza dużo więcej światła. Nie powinno się używać butelek przezroczystych, dlatego zawsze zaleca butelki brązowe. Butelki oczywiście trzeba zakapslować, do tego używamy kapslownicy. Jest cały filmik na kanale o kapslownicach i o kapslach, polecam obejrzeć. Butelki też są fajne, bo są wielokrotnego użytku. Możemy je czyścić łatwo, możemy używać silnych środków do czyszczenia jak NaOH, czyli tak zwanego kreda potocznie. Butelka nie powinna się uszkodzić, więc jest to w miarę bezpieczne. Oczywiście środki ochrony, rękawice i tak dalej są wskazane. Butelki możemy pozyskać dwojako. Zamawiając nowe ze sklepu, cena podejrzewam, że jest powyżej 2 zł plus koszty przesyłki, więc dosyć drogo. Możemy wykorzystać butelki po piwach, które wypiliśmy. Ja tak często robię. Jest też cały filmik o usuwaniu etykiet na kanale. Zapraszam do nagrania, więc dużo łatwiej pozyskać. Jaka jest wada, jeżeli chodzi o butelki? Przede wszystkim ciężar i wytrzymałość. Butelki potrafią się bardzo łatwo tłuc, no bo są ze szkła. Ma to duże znaczenie właśnie w transporcie, takim nawet gdzieś zabieramy to piwo, nie weźmiemy tego piwa więcej, no bo butelka zajmuje miejsce, jest dosyć spora i ciężka. Do tego, jeżeli mamy piwowarstwo domowe, to się zdarzają takie sytuacje jak przegazowanie piwa, źle dobraliśmy środki do refermentacji, czyli piwo, żeby się nagazowało i wtedy piwo może mieć wysokie ciśnienie i piwo nam może rozsadzić butelkę. Czyli tak zwany piwny granat. Tu jest małe niebezpieczeństwo, że zrobi nam się bałagan. Raczej mi się nigdy nie zdarzyło i też nie słyszałem, żeby komuś się stała krzywda, no jednak trzeba na to uważać. Podsumowując, butelki szklane, łatwo dostępne, możemy je kupić, zamówić, możemy wykorzystać jako wielokrotnego użytku, wykorzystując butelki z rynku po innych piwach, które kupiliśmy komercyjnie. Do tego mamy też butelki tego typu. Są to butelki z zamknięciem kabonkowym, patentowym, tak zwana krachla, i jeżeli dostaniemy takie butelki, to też możemy korzystać w piwowarstwie i wtedy już nie potrzebujemy tej problematycznej kapslownicy. Butelki się nadają świetnie ciemne do dużego leżakowania, zwłaszcza w dobrych warunkach, nie w jakichś zaciemnionych, mokrych piwnicach, znaczy zaciemnione oczywiście mogą być, a żeby nie było tam wilgoci, bo wtedy nam się uszkodzą kapsle, które są metalowe, zaczną rdzewieć i przepuszczać tlen i wtedy mamy natychmiastowe utlenienie tego piwa, a co więcej, jak będzie jakaś zasyfiona, stęchła piwnica, no to to piwo też zyska aromaty piwniczne. Na to trzeba zwrócić uwagę, w jakich warunkach przechowujemy piwo, mimo że jest zabezpieczone kapslem. Przejdźmy do kolejnego opakowania, tym razem będzie to puszka. Puszki mamy oczywiście też w różnych rozmiarach, tu mam przykład puszki 0,33, tu puszka półlitrowa, są to typowo puszki, tak jak ta, do piw rzemieślniczych, one są czarne i na to przeważnie przychodzi naklejka. Jeżeli chodzi o zalety piwa w puszce, to przede wszystkim dużo mniejsza ekspozycja na światło, właściwie zerowa. Do puszki nie dociera żadne światło, puszka jest zabezpieczona, nie dociera światło, czyli nie naświetli się nam piwo oraz piwo nam się nie utleni. Piwa mocno chmielone, aromatyczne, dużo dłużej wytrzymają w puszkach niż w butelkach, ze względu właśnie na utlenienie i na naświetlenie. Piwo nam się nie utleni, bo też nie ma dostępu do powietrza. Tu minimalnie, nawet przez kapsel, utlenienie może nastąpić. Rzadko się to zdarza, ale jak powiedziałem, jeżeli będzie długo przechowany, a kapsel może się lekko zdegradować, może nastąpić. W puszkach jest to dużo mniej spotykane. Jeżeli chodzi o kolejną zaletę, no to przede wszystkim puszka jest bardzo lekka. Jest lekka i bardziej wytrzymała od szkła. I też nie ma ryzyka, że szkło nam po prostu zrobi krzywdę. Nawet jeżeli stłuczemy gdziekolwiek butelkę, no to mamy ostre szkło. W puszce nie ma takich problemów, są dużo bardziej wytrzymałe. Jeżeli nam się nawet przegazuje to piwo, to puszka po prostu spuchnie i gdzieś po prostu uleci
Jeżeli chodzi o piwowarstwo domowe, to puszka jest troszeczkę problematyczna, bo ciężko dostać detalicznie puszki, żeby je zakupić. No puszka przeważnie się składa z puszki i z wieczka. Wieczko się nakłada i potem takimi walcami po prostu się nakręca, czasami jest to automatyczne, zagniata wieczko na puszce, typowo jednorazowy pojemnik do przechowywania. Nie można potem, jak się odegnie, czy się ściągnie wieczko, to już potem ta puszka jest zniszczona. Czyli to jest typowo jednorazowy. To jest raz. Jest bardzo mała dostępność detalu. Można kupić tylko ilości paletowe, a to jest kilka tysięcy puszek. Po co piwowarowi domowemu kilka tysięcy puszek? No nie wiem. Chyba że można sobie podzielić między znajomych piwowarów domowych. I też jest problem z dostępem do puszkarki. Puszkarki są dość drogie, bo kosztują 2, 3, 4 tysiące, zależy jaka puszkarka. Automatyczna, taka, która jest zasilana na prąd, która nam ładnie to zagniecie. Tak samo jak konserwy się zagniata, puszki, czyli puszkarki takie do konserw podobnie działają. Są też takie, które być może udałoby się to zrobić. Ja próbowałem zamówić pustą puszkę razem z wieczkiem, tam z Chin, do tej pory mi nie dotarła. Myślę, że to 3 miesiące już temu złożyłem zamówienie, więc z mojego punktu widzenia jest bardzo trudny dostęp i dla piwowarów domowych jest to trochę nieosiągalne. Jeden z większych mitów, który krąży o puszkach, to jest to, że piwo z puszki ma posmak metaliczny. Jest to tyle nieprawda, że piwo w puszce nie ma kontaktu z aluminium. Puszka od wewnątrz jest zabezpieczona specjalnym lakierem epoksydowym do kontaktu z żywnością, który nam ogranicza ekspozycję piwa na puszkę. Tak naprawdę ten mit się może brać z kilku rzeczy. Przede wszystkim z naszej podświadomości, no że wiadomo, aluminium, no to musi być ta metaliczność. Czasami browary mają problem technologiczny u siebie z metalicznym posmakiem i dlatego na przykład jest też w puszce metaliczny posmak, ale tak samo mógłby być z butelki. No i trzeci aspekt, pijąc piwo z puszki, no jednak dotykamy ustami, językiem być może tego wieczka, które no jest aluminiowe i może nam takie wrażenie sprawiać. Ale tak naprawdę tu możecie zobaczyć, puszka nie ma kontaktu z piwem, a piwo nie ma kontaktu z puszką. Tak wygląda fakt. Więc podsumowując, puszka jest wygodna w transporcie, lekka, trudna w dostępie dla piwowarów domowych, jest bardzo fajna do przechowywania długo fajnych, aromatycznych IPek i tego rodzaju piw. Jeżeli macie możliwość puszkowania właśnie tych piw, to ja chętnie polecę. Kolejnym opakowaniem jest butelka PET. Butelka PET jest chyba najbardziej przyjemna dla początkujących piwowarów, ponieważ jest to butelka, którą możemy łatwo zakręcić, odkręcić, możemy nawet sobie degustować czy testować piwo, stopień nagazowania, nie ma tutaj z tym żadnego problemu. Nie potrzebujemy wyrafinowanej kapslownicy, przez to, że to jest PET, to jest dosyć wytrzymałe, nie ma obawy przed żadnymi granatami, gdzie nie mamy jeszcze doświadczenia, więc bardzo przyjemne i fajne opakowanie. Ale jeżeli chodzi o minusy, przede wszystkim plastik typu PET jest jednorazówką. Tego typu plastik przepuszcza powietrze i przez to, że on mimo, że jest brązowy, też ma większą ekspozycję na światło, dużo większe naświetlenie będzie w takim niż w takim ciemniejszym brązowym szkle. Więc na to trzeba zwrócić uwagę, że nie można zbyt długo przechowywać choćby z tych dwóch względów utlenienie naświetlenia piwa w butelkach PET. Oczywiście z PET-em jest jeszcze kilka innych problemów. Przede wszystkim PET jest, jak wspomniałem, jednorazowy i jest problem z jego czyszczeniem, myciem. Oczywiście można użyć wielorazowo, jeżeli go dobrze płuczemy, jeżeli dbamy o to, że po wypiciu dobrze wypłukaliśmy, możemy go użyć kilkukrotnie, ale nie możemy stosować gorącej wody. Już powyżej 60 stopni PET nam się będzie deformował. Kolejna sprawa, nie możemy używać silnych środków, detergentów do mycia. Tak? Tu w przypadku butelki szklanej nie ma problemu, żeby użyć jakiś NaOH w niewysokiej temperaturze. Tak tutaj PET jest degradowalny właśnie przez NaOH, czyli przez kreta, więc dobrze i mocno nie zdezynfekujemy PET-a. Kolejna sprawa, która jest dosyć kontrowersyjna, to samo przechowywanie alkoholu w butelkach typu PET. Ogólnie odradza się przechowywanie alkoholi wysokoprocentowych w PET-ach, bo potrafią bardzo szybko reagować z zawartością. PET z zawartością butelki. Jeżeli chodzi o piwo, no to różnie się podaje, że dla słabszych piw do 7 dni nie ma problemu. Podejrzewam, że jeżeli jest w ciemnym, nie może być na słońcu, w ciemnym miejscu schowane,
z jakiejś lodówce, w chłodzie, to spokojnie kilka tygodni, ale do dłuższego leżakowania się nie nadaje, bo też może zacząć reagować alkohol z opakowaniem i może wprowadzić jakieś nieprzyjemne posmaki. Ja generalnie jestem sceptyczny zarówno do opakowań PET, na krótką metę, na jakieś szybkie wyjście, gdzieś tam potrzebujemy na szybko nalać. Też są fajne nalewarki przeciwciśnieniowe, że sobie nakładamy, nalewamy w PETA i świeże piwo, spoko, do tygodnia. Myślę, że nie ma z tym żadnego problemu, ale dłuższe leżakowanie to głównie z takich aspektów jak utlenienie, naświetlenie oraz to, że w dłuższej perspektywie, chociaż nie wiem, czy mi się zdarzyło, może wprowadzić jakieś posmaki plastikowe. Wiadomo, to jest jednak tworzywo sztuczne. No i też ze względu, jeżeli chodzi o fermentory, ja tutaj mam taki przykład, to jest fermentor, z drugiej strony keg, takiej wielkości 6-8 litrów. No ja do tego dosyć sceptycznie podchodzę, bo to jednak trochę kosztuje, a już widziałem nieraz jak takie pety, jak wspomniałem, PET to jest jednorazówka, nie można stosować ostrej chemii, gorącej wody, więc dezynfekcja, mycie tego jest trochę utrudniona i każde takie coś może osłabić. Ja już widziałem, słyszałem, że niejednokrotnie takie rzeczy po prostu pękały, się uszkadzały gwinty. No bo to jest też gwint plastikowy, on się będzie wyrabiał. Więc ja jestem trochę taki sceptyczny nastawiony do petów. Ja zostaję przy butelkach, a generalnie przy stalowych kegach, Corneliusach, które naprawdę długo mi służą. I kegowanie i nalewanie z kega jest dużo przyjemniejsze, ale jeżeli czasem potrzebuję gdzieś wyjść, czy wysłać na konkurs, czy w ogóle piwo w butelce do znajomych, to butelki szklane. Omówiliśmy sobie te najważniejsze opakowania do przechowywania piwa. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!